Siemano, Michał z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam na sernik, a dokładnie sernik wiedeński, pyszny, delikatny, robiony z prawdziwego twarogu. Zapraszam na film. Całość zaczynam od zalania rodzynek wrzątkiem i odstawiam je na czas przygotowania sernika, żeby sobie zmiękły po prostu. I przechodzę do mojego sernika. W pierwszej kolejności muszę zmielić ser. Ja mam tutaj kilogram tłustego twarogu, który mielę 2 razy w maszynce, ale możecie użyć też serka takiego z wiaderka, gotowego już. Ser mam zmielony, więc przechodzę do zrobienia ciasta, a mianowicie dokładnie ubijam żółtka z cukrem, ucieram żółtka z cukrem. Kiedy żółtka mam utarte mniej więcej na takim etapie, dodaję masło. Pamiętajcie, żeby masło było miękkie, nie roztopione, tylko w temperaturze pokojowej. Całość ucieram dokładnie, po czym dodaję mój ser zmielony, lub jeżeli używacie sera z wiaderka, nie musicie go mielić, on już jest gotowy. Mieszam, czy tam miksuję znowu dokładnie. Żeby wszystko się ładnie połączyło. Następnie dodaję mąkę ziemniaczaną, oczywiście przesianą. Ponownie miksuję. Chodzi tylko o to, żeby mąka się połączyła z resztą tej masy. Tutaj taki myk wam pokazuję, żeby dodać troszeczkę mąki do rodzynek i wymieszać je razem. Wtedy rodzynki wam w cieście nie opadną. Będą się trzymać na poziomie takim, jakim powinny być. Dalej dodaję do swojej masy kilka kropel aromatu. To już nie powiem wam ile, bo to już wedle uznania. Możecie dodać mniej, więcej. A ja użyłem aromat waniliowy. Następnie dodaję rodzynki, które już wymieszane były delikatnie, tak jak mówiłem, z mąką, i to mieszam, tylko już nie mikserem, tylko przy użyciu szpatuli, czy czego tam wam wygodnie będzie. I tą masę mam gotową. Teraz muszę ubić pianę z białek, które mi zostały. Wlewam białka do miski, daję szczyptę soli i ubijam na sztywno. Zwykła, standardowa piana z białek. Pianę mam ubitą. Tutaj test, czy jest ubita tak, jak być powinna. Nie wypada, znaczy się, że jest ok. I pianę dodaję do reszty masy i delikatnie łączę jedno z drugim. Pamiętajcie, delikatnie, słowo klucz. Kiedy całość mam już wymieszaną, mogę wylewać do formy. Foremkę mam tylko spód wyłożony papierem i boki wysmarowane masłem. Wylewam moją masę do formy. Tutaj też taki myk, możecie nadać tej masie takich wibracji, wtedy ono się fajnie rozłoży, rozejdzie samo w tej foremce. I to jest praktycznie gotowe, żeby wskoczyć do piekarnika. Ja jeszcze porobiłem takie wzorki, jak widzicie, to już jest tylko kwestia gustu. I to wskakuje do piekarnika i tutaj uważajcie, 100 stopni 3 godziny. Wtedy macie gwarancję, że wam ten sernik nie popęka. Tutaj przypatrzcie się, jak on oddycha podczas pieczenia.
Możecie piec na większej temperaturze i trochę krócej, ale tak jak piekłem tutaj, to jest optymalna temperatura. 100 stopni 3 godziny. Po upieczeniu wyciągam, odczekuję, żeby wystygł. Ściągam foremkę, posypuję cukrem, pudrem. Możecie polać czekoladą, czym tam uważacie. I sernik jest gotowy do podania. Wygląda tak jak wygląda. Gwarantuję wam, że smakuje jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że skorzystacie. Zostało mi tylko życzyć wszystkim smacznego. Mam nadzieję, że film się podobał. Oczywiście, jeżeli się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. I zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i tymczasem.